Ciąża w pracy i co teraz? Czy można zwolnić kobietę w ciąży? Czy można zwolnić męża kobiety w ciąży? Czy kobieta wykonująca pracę jako nurek przy remontach łodzi podwodnych może dalej wykonywać tę pracę po zajściu w ciążę? Czy można zatrudniać kobietę w ciąży na nocnej zmianie w restauracji typu fast food? Na te i inne pytania postaram się dzisiaj Państwu odpowiedzieć. Czasami zdarza mi się słyszeć zdanie: jestem w ciąży, nie mogą mnie zwolnić. Czy jednak zawsze tak jest? Rzeczywiście pracodawca nie może wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w czasie ciąży. Jednak nie jest to zasada bezwzględna. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży w trybie tzw. dyscyplinarnym, czyli wtedy, kiedy pracownica dopuściła się takich przewinień, że pracodawca ma możliwość zrezygnowania ze zwykłego trybu i z przestrzegania ustawowego okresu wypowiedzenia. Dodatkowo możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w czasie ciąży w sytuacji upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Co jednak w sytuacji, jeżeli pracownica ma zawartą umowę na czas określony, która wygasa w czasie, kiedy jest ona w ciąży? Jeżeli umowa ta zawarta jest na czas powyżej 1 miesiąca i uległaby wygaśnięciu po upływie 3 miesiąca ciąży, automatycznie przedłuża się ona do dnia porodu. Oznacza to, że do dnia porodu pracownica ta pozostaje w stosunku pracy ze swoim pracodawcą. W dzień porodu umowa ulega rozwiązaniu. Pracodawca nie ma wobec takiej pracownicy już żadnych obowiązków. W szczególności nie musi zatrudnić jej po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Natomiast takiej pracownicy przysługuje zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także i ta zasada nie jest bezwzględna. Umowa zawarta na czas określony przekraczający 1 miesiąc, która wygasa po upływie 3 miesiąca ciąży, faktycznie wygaśnie, jeżeli była to umowa zawarta w celu zastępstwa innego pracownika na czas jego nieobecności w pracy. Ostatnią kwestią związaną z wypowiadaniem i rozwiązywaniem umów o pracę w czasie ciąży jest kwestia ewentualnej ochrony przysługującej mężowi pracownicy w czasie ciąży bądź też jej partnerowi. Taka osoba nie ma według przepisów prawa żadnej ochrony. Można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który jest mężem kobiety w ciąży, czy też partnerem kobiety w ciąży. Czy kobiety w ciąży mogą wykonywać wszystkie prace? Otóż nie. Kodeks pracy wprost wskazuje, że kobiety w ciąży nie mogą wykonywać prac niebezpiecznych, uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia, które miałyby negatywny wpływ na przebieg ciąży. Skąd jednak pracodawca ma wiedzieć, które to są prace? Z pomocą przychodzi nam tutaj rozporządzenie Rady Ministrów. Z rozporządzenia tego możemy się dowiedzieć, że kobiety w ciąży nie mogą wykonywać prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów. Prac w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym. Prac w narażeniu na hałas lub drgania. Prac narażających na działanie pola elektromagnetycznego oraz promieniowania jonizującego. Prac w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu. Prac w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Prac w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Prac grożących ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi. Rozporządzenie precyzuje, jakiego rodzaju prace zawierają się w każdej z wymienionych przeze mnie kategorii. Co jednak w sytuacji naszej pracownicy, która jest nurkiem i pracuje przy remontach łodzi podwodnych? Otóż jej pracodawca na czas ciąży powinien zapewnić jej możliwość wykonywania innej pracy. W niektórych przypadkach wystarczy skrócić czas pracy. Wystarczy w taki sposób go zmodyfikować, aby pracownica nie była narażona na działanie szkodliwych czynników. Kiedy jednak jest to niemożliwe, należy spróbować pracownicę przenieść do innej pracy. Jeżeli i to nie będzie możliwe, pracownica na czas ciąży powinna być
zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Co jednak w sytuacji, kiedy pracodawca rzeczywiście może przenieść pracownicę na inne stanowisko, jednak jest to stanowisko niżej płatne niż to zajmowane przez pracownicę dotychczas. W takiej sytuacji pracownicy przysługuje dodatek, tak aby jej pensja wynosiła tyle, ile przed ciążą. To samo dotyczy sytuacji, kiedy pracownica jest zwolniona na czas ciąży z wykonywania pracy z uwagi na to, że pracodawca nie może zapewnić jej innego stanowiska, które będzie bezpieczne dla jej ciąży. W tej sytuacji pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia takiego, jakie otrzymywała przed ciążą. Pracownicy w ciąży bezwzględnie nie można zatrudniać w porze nocnej ani powyżej 8 godzin. Nie ma możliwości, aby pracownica w ciąży wyrabiała nadgodziny. Dodatkowo pracownicy w ciąży nie można bez jej zgody delegować poza stałe miejsce wykonywania przez nią pracy. Co jednak w sytuacji, kiedy pracownica jest zatrudniona w porze nocnej? Znowu zasady, które były stosowane do niebezpiecznych warunków pracy, możemy zastosować tutaj. Pracodawca ma obowiązek albo tak zmienić zasady pracy, czy też stanowisko tej pracownicy, aby nie musiała ona pracować w nocy, a jeżeli nie jest to możliwe, powinien ją na ten czas zwolnić z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy wobec pracownicy w ciąży jest obowiązek zwalniania jej na zlecone przez lekarza badania lekarskie, jeżeli nie mogą one być wykonane poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy w związku z takimi badaniami pracownica zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Istotna zmiana dla kobiet w ciąży wynikała będzie z nowelizacji Kodeksu pracy, która obecnie procedowana jest w Sejmie. Projekt tej nowelizacji przewiduje, że pracodawca nie będzie mógł odmówić możliwości pracy w trybie zdalnym pracownicy w ciąży. Nowelizacja ta dotyczy m.in. pracy w trybie zdalnym i zasad, jakim powinna ona podlegać. Kiedy nowelizacja zostanie uchwalona, zajmiemy się osobno wyłącznie tym tematem. Wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj, dotyczy sytuacji standardowych. Oczywiście ciąża jest to proces, podczas którego mogą wydarzyć się różne sytuacje, które trudno jest przewidzieć. Prawa pracownic w ciąży i obowiązki pracodawcy w takich sytuacjach mogą się zmieniać. W takich sytuacjach zalecam kontakt z prawnikiem, specjalistą w sprawach prawa pracy, tak aby jak najlepiej ustalić prawa pracownika i obowiązki pracodawcy związane z taką sytuacją.